trzeba się cofnąć i powiedzieć, Huta była bastionem komunizmu. No. Przecież tam specjalne schody do stalowni wybudowali, jak towarzysz Gierek przyjeżdżał i mieli swoich klakierów i partia, Gierek zaczynali, a Gierek się cieszył. No tak wspaniale było. Ruszyć taki bastion. No dowiedzieliśmy się, że strajkują w Gdańsku, Gdyni i w Huta Katowice, bo pisali na wagonach, kiedy wy czerwoni z Huty Warszawa zaczniecie strajk. Tak było pisane, kredą, farbą. Jak przywozili ten złom, to my im przekazywaliśmy, bo to jest fakt autentyczny, tego się nie da wymarzać z pamięci, bo tak było. Podczas strajku w Hucie Warszawa, przechodząc tam, zobaczyłem bardzo nietypowe zjawisko. Ołtarz i przygotowanie do mszy. Komunistyczna huta, ponad 10 000 pracowników. To był szok. Zaczął odprawiać ksiądz Jerzy. Później się oczywiście dowiedziałem, że to jest ksiądz Jerzy Popiełuszko z parafii świętego Stanisława. To było pierwsze takie moje spotkanie. To tak podziałało, że człowiek stanął jak gromem i czekał. A on mówił. Ale mówił tak z sensem, że każdy poczekał, spojrzał się i cisza była. Przez całą mszę, jak odprawiał, była cisza. Odprawiał w stanie wojennym też mszę o 10 zawsze. To wchodziliśmy, zapraszał, można było wejść po mszy. Dużo z innych zakładów przychodziło. Po prostu my z nazwiska się nie znaliśmy, tylko cześć Michał. I słuchaliśmy. Ksiądz Jerzy mówi, co masz do powiedzenia, co u ciebie się w zakładzie dzieje. Bo w Hucie to wiedział wszystko, ale tak z FSO, z innych tych zakładów, to oni relacje mu tam takie składali krótkie. Powiedzieli, że tak i tak jest, mówi. Tylu i tylu internowanych albo tego, no to poczekaj, to może coś potrzebujecie, to tam nawet dawał, jak lekarstwa były potrzebne. Ksiądz Jerzy to buty oddał swoje, on tam nie patrzył. Ja jeszcze nie widziałem takiego kapłana. Przeważnie ludzie, ja wiem, chcieli jeszcze bliżej być Jerzego, żeby nabrać otuchy i naładować akumulatory, żeby ten tydzień wytrzymać. To jest moje takie prywatne zdanie. Bo on miał coś w sobie, że wie pan, człowiek jak się z nim spotkał i wymienił kilka zdań, wychodził i niczego się nie bał. Z podniesionym czołem, wyprostowany, elegancko wychodził. Nie był zgnębiony tym stanem wojennym, czuł się wolnym, odważnym.